Witam serdecznie, cześć Wam. Bajka. Bajka ma tytuł Co dajesz, to otrzymujesz. W pałacowej komnacie na stercie grochu siedziała księżniczka. Siedziała i z daleka widać było, że chyba medytowała, ale nie do końca. Być może tak było. Być może tylko i wyłącznie o czymś myślała. Siedziała na tym grochu i tak mościła się co jakiś czas. Ale ta sterta grochu, widać, sprawiała jej nawet radość, że na niej siedzi. Siedziała tak przez 7 dni, po 2 godziny dziennie. 8 dnia przyszła do niej przyjaciółka. O, jak tam twoje siedzenie na grochu? Zapytała. No, siedziałam każdego dnia. Powiedziałaś, że gdy będę tak siedzieć na tym grochu, to w końcu mnie pupa zaboli. Ale muszę ci powiedzieć, że było inaczej. Nawet sprawiało mi radość siedzenie na tym grochu. No co ty opowiadasz? No, bez tego, że jakikolwiek ból wystąpił. 2 godziny dziennie z zegarkiem w ręku, powiedziała księżniczka. No wiesz, bo ja tak żartowałam, a ty to wzięłaś na poważnie. Żartowałaś? Przecież zapytałam ciebie, jak mogę odczuć ból. Powiedziałaś, siedź przez 7 dni, 2 godziny dziennie na grochu. Siedziałam, a ty mówisz, że żartowałam? Że ty żartowałaś? Może i ja nawet żartowałam. Było mi tak fajnie, wiesz, wierciłam się na tym grochu. Ten groch tak się przewalał pod moją pupą. Fajnie było. Jeszcze mogłam myśleć, zastanawiać się. Może nawet to była medytacja. A ty mówisz, że żartowałaś. No dobra, ale i tak jesteś moją przyjaciółką. Spokojnie, dobra. Jestem bez obrażania się. W porządku. Minęło wiele lat. Któregoś dnia przyjaciółka przyszła do księżniczki, a już obie były dorosłe. Takie w czasie, gdy już oglądały się za partnerami swojego życia. Przyjaciółka zapytała księżniczki: słuchaj, co ja mam zrobić? Tak bardzo już bym chciała wyjść za mąż. Naprawdę. Wiesz, jakoś mało się starają o moją rękę. Co to będzie? Czy ja w ogóle wyjdę za mąż? No wyjdziesz, wyjdziesz. Słuchaj, poproś kucharza, żeby kilogram ciastek ci upiekł i zjedz wszystkie na jeden raz. Jak je zjesz, to w ciągu 3 dni będzie kandydat do twojej ręki. Tak, tak mówisz? No oczywiście, zrób to. Przyjaciółka, słysząc taką dobrą radę, mając nadzieję, że to jest dobra rada, wróciła do swojego pałacu, poprosiła kucharza. Kucharz upiekł jej dużo ciastek, ale ona zważyła te ciastka. Kilogram miało być co do dekagrama i zjadła na jedno posiedzenie. Trochę jej brzuszek nawet przytył, bo kilogram ciastek to było bardzo dużo. No ale miała w perspektywie, że w ciągu 3 dni jakiś kawaler zastuka do drzwi pałacowych, więc opłacało się. Zjadła, poczuła się nawet dobrze, tak jej się zrobiło wesoło. No i czekała. 3 dni minęły, tydzień minął, miesiąc minął.
a kawalera ani widu, ani słychu. Więc pobiegła do swojej przyjaciółki, księżniczki, w ościennym pałacu, a księżniczka mówi: no coś ty, wzięłaś to zaprawdę? To był żart. Dlaczego mi to zrobiłaś? Zapytała przyjaciółka. Wiesz, nawet nie wiem, powiedziała księżniczka. Tak jakoś mi przyszło do głowy, tak ci powiedziałam. Widziałam, że tak ci bardzo zależy na tym, żeby w końcu ten książę też do ciebie trafił. Nie wiem. O, już wiem. Wiesz? Dlaczego? Kiedyś ty i mnie tak powiedziałaś. Pamiętasz, jak to było z tym grochem? To pewno tak odruchowo, instynktownie. Zrobiłam to samo dla ciebie, żebyś poczuła, co to znaczy żartować, gdy ktoś bierze to za prawdę. I ty mówisz do niego tak, jakby to była prawda. A, widzisz, już rozumiem. Co dajesz, to otrzymujesz. Rozumiem. Wet za wet, ząb za ząb, rozumiem. Najpierw się trzeba zastanowić, co się mówi. Trzeba nawet wyobrazić, zwizualizować, czy to, co się mówi do drugiej osoby, chciałoby się dostać i czy to tak naprawdę jest prawdą. Bo przecież to był żart. I z mojej strony kiedyś, i z twojej dzisiaj. Więc ja tobie dałam taki żart. I ty mnie po wielu latach dałaś taki żart. Co dajesz, to otrzymujesz. No i dziewczyny zaczęły się śmiać. No ale wiesz, co mnie ta cała historia uczy? Powiedziała przyjaciółka. No co? Zapytała księżniczka. Wiesz, uczy mnie zastanowienia się najpierw, zanim coś powiem, czy komuś podpowiem, czy dam radę, poradę, czy jakieś rozwiązanie, to najpierw się zastanowię, czy ja sama bym tego chciała. Co dajesz, to otrzymujesz. No widzisz, jaka wspaniała nauka płynie z tego, co nam się zdarzyło? Wręcz absolutnie wspaniała, powiedziała księżniczka. Dobrze, że nam się to zdarzyło w jednym życiu. Dobrze, że nam się przypomniało. A ile razy by miało prawo tak być, że coś żeśmy dały, później życie nam przynosi to samo, a myśmy o tym zapomniały. Trzeba pamiętać, co się daje, bo życie przynosi to, co daliśmy. Tak, tak, rzeczywiście. Teraz to już na pewno zapamiętamy. I będziemy się najpierw zastanawiać, czy to, co dajemy, chciałybyśmy otrzymać. Jak się domyślacie? Do końca życia przewodziło im to pamiętanie i nad tym wszystkim, co radziły innym, mocno się zastanawiały i to, co robiły dla innych, też o tym myślały. Tego i wam życzę. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.